Pamiętacie może ten moment? Jeśli nie, to znaczy, że albo jesteście nowymi graczami, albo skipujecie cutscenki. Moment ten miał miejsce w evencie Shadow Amid Stonestorm z wersji 2.3, w którym dowiedzieliśmy się o pewnym projekcie pierwotnego człowieka. Czym jest ten projekt, kto go przeprowadza i jaki jest jego cel? Dowiecie się w tym filmie. Uważajcie też na spoilery, bo będę mówić o questach Narcissenkreuz. Chociaż jeśli oglądacie ten film, to albo je już skończyliście, albo widzieliście moje poprzednie filmy na ten temat. Chcę też dać shoutout Sabre i Szwan, których kabalchowa teoria potwierdziła parę przypuszczeń, które miałem podczas pisania tego filmu, jak i pozwoliło mi spojrzeć na cały ten temat z innej perspektywy. Link do ich teorii znajdziecie w opisie. Nie przedłużając, przejdźmy do tematu. Projekt pierwotnego człowieka. I też od razu przypominam, ten film jest teorią. Może się okazać, że to, co w nim mówię, jest błędne. Od Albedo dowiedzieliśmy się, że projekt pierwotnego człowieka zapoczątkowany został przez Rhaendotir, jego stwórczyni. Jeśli ktoś nie wie bądź zapomniał, Albedo jest syntetycznym człowiekiem, czemu dowodzić ma znamię w kształcie gwiazdy na jego szyi, co ma być dowodem jego odmienności. Stworzony został przy użyciu chemii, czyli sztuki używanej w Kenriach, która zajmuje się tworzeniem życia. Albedo jest też jednocześnie największym dziełem Rhaendotir. Chemia jest natomiast jednym z odgałęzień alchemii. Co do samej Rhaendotir, jeśli ktoś nie wie, to ona była alchemiczką w Kenriach i to ona stworzyła i przeniosła do Teivatu podczas kataklizmu 500 lat temu Rifthoundy, a także smoki Durina i Elynasa. Stworzyła różne wersje Albedo, a ta, którą aktualnie znamy, ma być jej najbardziej udanym dziełem. Aktualnie wiemy o przynajmniej jednej nieudanej wersji, która wrzucona została do brzucha Durina. Dobra, jeśli chcemy porozmawiać o planie pierwotnego człowieka, to chyba musimy na samym początku zrozumieć, czym ten pierwotny człowiek jest. I myślę, że to by zajęło bardzo dużo czasu, gdyby nie pojawienie się Narcissenkreuza kilka wersji temu, który wyjaśnił nam całą masę rzeczy. Aż zacząłem się zastanawiać, czy pojawi się teraz jakiś film, w którym o nim nie wspomnę. Część z was może widziała mojego shorta na temat jego notatki o pierwotnych ludziach, ale tutaj też o niej powiem. Po zakończeniu wszystkich questów związanych z tym osobnikiem, jeśli wróci się do kwatery Narcissenkreuz Ordo, można odnaleźć tam notatkę napisaną przez jego samego, z której dowiadujemy się, że kwestia o panie, to co leży pod Wielkim Oceanem, pochodzi z tragedii o nazwie Ajax bądź Ajas, który miał być drugim najsilniejszym wojownikiem w swoim sojuszu i aktualnie używana jest ona podczas rytuałów, by osoba opuściła samego siebie i zapadła się do otchłani, w której następnie powita narodziny boskiego dziecięcia. Następnie możemy przeczytać, że słowa leży pod Wielkim Oceanem pochodzą z antycznych tekstów Sumeru i należy czytać je Nareana, co samo z siebie tłumaczy się na pierwotny człowiek. Po tym Narcissenkreuz pisze, że to właśnie próbuje osiągnąć, bowiem nie wszyscy spoza tego świata zaliczają się do przybyszy, a potrzebna jest mu siła, która jest w stanie ochronić świat, utrzymać świat, zniszczyć świat i stworzyć świat. Narcissenkreuz od tak nam potwierdza, że pierwotny człowiek to descender, czy też przybysz. Wspomnę jeszcze, że Narayana jest hinduskim bogiem, jedną z form Wisznu, który przez niektórych uważany jest za pierwotnego człowieka i boga będącego fundacją dla wszystkich ludzi. A mówiąc o samej etymologii tego słowa, w sanskrycie Nara oznacza człowiek, co chyba wie każdy, kto grał w Araniakę, a Jana może odnosić się do naczynia. Wracając do samych przybyszy. Ich opis jako wole, które są w stanie ochronić świat, utrzymać świat, zniszczyć świat i stworzyć świat, łączą się nie tylko z Travelerem, co przypominane było nam wiele razy przez całą podróż, ale i samymi Heavenly Principles, na których czele stoi Primordial One. A od Nahidy wiemy, że ona uważa ich za przybyszy. Dzięki temu możemy zrobić pierwsze połączenie. The Primordial One to pierwotny człowiek. W końcu nawet sama Before Sun and Moon mówi nam o tym, że pochodzi on nie z tego świata. Też mała dogrywka w tym miejscu. Wraz z wersją 4.5 dostaliśmy książkę o nazwie Perrin Harry, której główny bohater o tym samym tytule spadł do Kenriach, nie z tego świata, ale nie jest on uznawany za przybysza, ponieważ nie jest w stanie udźwignąć świata na własnych barkach. Tam też dowiadujemy się, że Kenriach stworzyło pewnego rodzaju instytut dla osób nie z tego świata, gdzie wyczekiwali na przybycie Descendera. Mając to na uwadze, myślę, że będzie nam o wiele łatwiej połączyć cel Rhaendotir z naszą wiedzą na temat pierwotnych ludzi, a.k.a. przybyszy. O głównym celu Rhaendotir można dowiedzieć się z opisu broni Cinnabar Spindle, brzmiona w ten sposób. Oddziel pył w płomieniach radości, wydobądź doskonałość z nieokrzesania.
Wszystko w uniwersum pochodzi z jednego źródła i wszystkie rzeczy mogą zostać wydobyte z jednej myśli. Podbij odległą stronę filozofii i stwórz nowe przeznaczenie dla mnie i twych braci. Sprawdziłem z chińskim, słowo uniwersum zostało dobrze przetłumaczone. Jeśli celem Reindotir jest stworzenie nowego przeznaczenia, to moc taką ma przybysz, czyli pierwotny człowiek. Czy to oznacza, że Albedo, jej najlepsza kreacja, ma moc Descendera? Nie do końca. Spójrzmy na jego imię, Albedo. Albedo jest jednym z etapów w procesie tworzenia tzw. magnum opus. Jest to natomiast termin odnoszący się do alchemicznego procesu, w którym używa się tzw. prima materia, by stworzyć kamień filozoficzny. Kamień filozoficzny, nazywany też przez niektórych eliksirem życia, był na przestrzeni wieków najbardziej poszukiwaną przez alchemików substancją, która miała przemieniać metale nieszlachetne w srebro i złoto, czy też dawać nieśmiertelność. Wracając do samego magnum opus, czyli można powiedzieć wielkiego, szlachetnego dzieła, składało się ono z 4 głównych etapów. Kolejno było to Nigredo, Albedo, Citrinitas i Rubedo. Nazwy odnoszą się do koloru materii, z którą się pracuje. Nigredo to rozkład bądź dekompozycja, przez co substancja jest koloru czarnego. Albedo oznacza białość i wtedy materia oczyszczana jest z wszystkich niedoskonałości. Citrinitas, czyli żółcizna, miało być wschodem światła solarnego w jednym, przez co światło księżyca bądź duszy nie było już potrzebne. Rubedo natomiast, czyli czerwoność, polegało na integracji psychospirytualnych skutków procesów swoistych sens przed jego ponownym wkroczeniem do świata. A przynajmniej tyle udało się znaleźć w internecie. Inne spojrzenie na to miał Carl Jung, według którego Nigredo oznaczało ciemność, depresję, Albedo jasność, oświecenie, Citrinitas uznane zostało za kolorowanie życia psychicznego przez opozycję, a Rubedo moment, w którym ego łączy się z jaźnią, osiągnęło pełnię. Myślę, że należy jednak odejść od Junga i skupić się bardziej na alchemii. Należy też zaznaczyć, że w Genshinie Citrinitas i Rubedo zostały odwrócone. Przez to Citrinitas jest ostatnim etapem i też przez to Reindotir chciała go osiągnąć. Jednak ponownie według Naricen-Kreuza czerwoność jest fundamentalną zasadą, kamieniem filozoficznym, a żółtość reprezentuje jedynie złoto i ludzką pokusę. Żółtość jest zwykłą przynętą. Czerwoność jest celem ostatecznym. Uważał on, że Kenria, czyli w tym przypadku Reindotir, poszukiwało prawdy jedynie dla złota i zamienienia go w produkt taśmowy. Myślę jednak, że Narcy się w tym momencie pomylił, a spowodowane było to tym, że nie spojrzał ponad własny cel. Dlatego porozmawiamy teraz o samym Albedo. Sam jego tytuł może wskazywać na to, że został stworzony jako ciało dla przybysza, a.k.a. pierwotnego człowieka. Według Biblii Adam stworzony został z pyłu ziemi, a jak powiedziała Albedo sama Reindotir, z ziemi powstała kreda. I to ona użyta została do stworzenia pierwotnego człowieka. Jaki jest natomiast tytuł Albedo? Princeps Cretaceus, czyli książę kredy. Na dodatek sam opis itemów wypadających z Rift Houndów mówi nam, że świat musi paść przed Cretaceusem, największym cudzie z wszystkich. No to tym bardziej łączy się z Naricen-Kreuzem i tym, co mówi na temat przybyszy. Albedo wydaje się być w takim razie ciałem stworzonym do pozyskania przybysza. Na razie, tak jak gąsienica, jest w swoim kokonie, ale czeka na moment, gdy stanie się motylem, zyska moc, dla której został stworzony. Zostanie Rubedo. Jednak czy aby na pewno jest to ostateczny cel Reindotir? Stworzenie przybysza ma być rozwiązaniem wszystkich problemów. Wystarczy sama wola będąca w stanie równać The Primordial One? Według mnie nie, a sama nazwa Projekt Pierwotnego Człowieka jest bardzo myląca. Jak wspomniałem wcześniej, Naricen-Kreuz także chciał stworzyć przybysza. Jednak według niego to Rubedo jest ostatnią możliwą formą, a złoto, czyli Citrinitas, jest jedynie niejako przynętą, na którą złapało się Kenriach. Jednak Reindotir próbuje osiągnąć Citrinitas, nawet jeśli stworzenie przybysza ma być osiągnięte dzięki Rubedo. Dlaczego? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, wytłumaczmy sobie, w jaki sposób używana jest w kulturze nazwa pierwotny człowiek. Pierwotny człowiek w wielu religiach odnosi się do, a jakżeby inaczej, pierwotnego człowieka, który w większej części religii rozpoczynał cały gatunek ludzki. Jednak zaraz, skoro przybysze są pierwszymi stworzonymi przez Boga ludźmi, a The Primordial One jest przybyszem i jednocześnie Bogiem, to o co chodzi? W tym miejscu z pomocą przychodzi nam gnostycyzm. Jak mówiłem w poprzednich filmach, The Primordial One to Demiurg. Demiurg natomiast to byt, fałszywy Bóg, który w gnostycznych tekstach stworzył materialny świat i uwięził w nich ludzi, którzy mogą stamtąd uciec tylko dzięki zdobyciu wiedzy. Gnosis. Prawdziwym Bogiem jest Monad i jego światem jest Pleroma. W jaki sposób według gnostycyzmu powstać miał natomiast Demiurg? Jedna z emanacji Monada, Sofia, popełniła błąd poprzez stworzenie materii, co doprowadziło do narodzin Demiurga.
W Genshinie natomiast czasem do jednej rzeczy przypisywane jest wiele różnych aspektów kulturowych i myślę, że też tak jest w przypadku Demiurga, czyli The Primordial One. Dlatego jeśli dalej uważacie, że The Primordial One jest prawdziwym bogiem, to tym was pewnie przekonam, że jednak nie jest. W henologii, czyli jednym z neoplatońskich konceptów stworzonych przez greckiego filozofa Plotinusa, najwyższy bóg, nazywany także Bonadem bądź jedynym, wyemanował z siebie Demiurga, ponieważ wypłynęła z niego jego własna nieskończona energia życiowa i ponownie połączyła się w jedno, tworząc niejako lustrzane odbicie. Dlatego też wszystko to, co robi Demiurg, jest manifestacją Monada. Jak widać, w tej myśli Demiurg nie jest złym bogiem. Jednak tym, na to chciałem najbardziej zwrócić uwagę, jest fakt, że będąc niejako mózgiem Monada, jest on także trzema głównymi zasadami świata: arche, harmonią i logos. Jeśli widzieliście mojego shorta bądź jakąkolwiek inną teorię na ten temat, wiecie pewnie, że artefakty w Genshinie reprezentują The Primordial One i jego 4 cienie, gdzie ten pierwszy to kora narracji, czy też na angielski Circlet of Logos. Dodatkowo mamy archę i cały ten koncept Fontaine, plus Pneuma i Ousia, ale to chyba o wiele łatwiej połączyć jest z pierwotnymi smokami niż Primordial One. I też nie jestem do końca co do tego przekonany, więc wolę ten temat zostawić, aby też nie wprowadzać nikogo przypadkowo w błąd z powodu niewiedzy. Wracając też do samego Narayany, o którym mówiłem na początku filmu, często reprezentowany jest on w pozycji, gdzie trzyma w swoich dłoniach kwiat, buławę, muszlę i dysk, co myślę może w pewien sposób nawiązywać do artefaktów i Primordial One, trzymającego swoje 4 cienie. Przechodząc dalej, na razie udało mi się połączyć tytuł pierwotnego człowieka z The Primordial One i tytuł Demiurga z The Primordial One. Teraz chcę połączyć tytuł pierwotnego człowieka z Demiurgiem. W gnostycyzmie Demiurg ma wiele różnych imion: Yaldabaoth, Sakras czy też Samael. Chcę skupić się na tym ostatnim imieniu. W tradycji judaistycznej Samael ma być jednym z imion szatana, panującego nad zastępami demonów. Jednak w kabalistycznym tekście rabiego Izaka den Jakoba Hakohena o nazwie Traktat o lewej emanacji, Samael wraz ze swoją żoną Lilith są paralelą Adama i Ewy, którzy wyemanowali spod tronu chwały. Połączmy teraz to z wierzeniami o tym, że Lilith była pierwszym człowiekiem stworzonym razem z Adamem i wszystko zaczyna składać się w jedną całość. Gdyby tego było mało, w samym Genshinie widzieliśmy już imię Samael. Wall of Samiel oddziela od siebie las deszczowy i pustynię Sumeru, na której, jak wiemy, doszło do rozprzestrzenienia zakazanej wiedzy. A jej The Primordial One bardzo nie lubi. Od razu też mówię, że Samiel to inna odmiana imienia Samael. Dlatego też uważam, że imieniem Primordial One jest Samael, czy w tym wypadku Samiel. Także mamy w końcu wszystkie połączenia. Primordial One z Demiurgiem, Demiurga z pierwszym człowiekiem i pierwszego człowieka z Primordial One. Co do Lilith, to myślę, że ją też już spotkaliśmy już w Genshinie, ale to jest temat na inny film. Na razie przypomnę wszystkim, że wszystko to miało na celu pokazać, że Reindotir chce coś osiągnąć, próbując dotrzeć do alchemicznego Citrinitas. Ktoś o tym jeszcze pamięta? Bo ja sam prawie o tym zapomniałem. Wracając jednak do tego wątku, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Rubedo odnosi się do stworzenia przybysza, którego porównać można do Demiurga, to Citrinitas polegałoby na stworzeniu Monada. Celem Reindotir mogłoby być stworzenie prawdziwego Boga, jednak to nie stworzony przybysz ma zostać Bogiem, a ona sama. To też by wyjaśniało, czemu Rain jest tak zafascynowana tworzeniem abyssowych potworów. Kiedy Demiurg posiada kontrolę jedynie nad Teyvatem, tak Monad mógł mieć ją też nad światami światła i otchłani, o których istnieniu wiemy dzięki Ankanomii. Na samym końcu to też by zmieniło znaczenie tego, co mówi w opisie broni Cinnabar Spindle. Wszystko w uniwersum pochodzi z jednego źródła. Przypominam, mówi tam naprawdę o uniwersum, nie świecie takim jak Teyvat. Nie chodziło jej o The Primordial One, czyli Demiurga. Chodziło jej o tego nad nim, Monada, ponieważ to on jest prawdziwym bogiem, a Primordial One używa skradzionej mocy. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Jednak odnosi się ona do pewnego kulturowego nawiązania i wydaje mi się, że MiHoYo mocno czerpało z tego pomysłu, tworząc postaci Albedo i Reindotir. Jak dużo osób pewnie wie, Albedo dosyć mocno nawiązuje do osoby Leonardo da Vinci. Namalowany przez niego obraz Paimon dosyć mocno przypomina Mona Lisę. Myślę jednak, że sam Albedo ma reprezentować da Vinciego. Spójrzcie na to.
Jednym z dzieł Da Vinciego jest jego autoportret narysowany czerwoną kredą. Da Vinci wygląda jednak na nim o wiele starzej niż powinien, zważając na jego wiek w okresie tworzenia tego dzieła. W tym momencie bardzo naciągam, ale myślę, że można znaleźć w tym podobieństwo. Czerwona kreda ma oznaczać rubedo, czyli kolejny etap w Kreszniowie alchemii po albedo. Ukazanie przyszłej wersji siebie, bo ja to tak interpretuję, może mówić nam, że albedo wyewoluuje w przyszłości do rubedo. Inne połączenie, którego jestem bardziej pewien, może odnosić się do rysunku człowieka witruwiańskiego. W końcu wytłumaczenie miniaturki. Rysunek stworzony przez Da Vinciego narysowany był zgodnie z opisem znajdującym się w książce rzymskiego architekta Witruwiusza o architekturze ksiąg 10, w której pisał o stylach architektonicznych starożytnej Grecji i Rzymu. Człowiek witruwiański Da Vinciego stworzony został na podstawie idealnych ludzkich proporcji opisanych w książce, ponieważ miały być one wykorzystywane przy konstruowaniu budowli. Zwróćmy teraz uwagę na inny aspekt tego wszystkiego. Idealne proporcje człowieka stosowane były w budowlach starożytnej Grecji i Rzymu. A z tego, co nam aktualnie wiadomo, to właśnie tego typu budowle znajdowały się w Kreszniowej pierwszej cywilizacji, co pokazuje nam m.in. ekonomia. Możliwe jest więc, że ludzie, próbując stworzyć budowlę, także posługiwali się idealnymi dla nich proporcjami ciała. A kto mógł mieć idealne proporcje? The Primordial One. Dlatego uważam, że Eiraindotir mogła dowiedzieć się o tych wymiarach. W końcu do ekonomii wyruszyła ekspedycja z Kenria i użyła jej do stworzenia albedo. I to na tyle. Jeżeli są jakieś rzeczy, które się wam w tej teorii nie spodobały lub uważacie, że gdzieś popełniłem błąd, napiszcie o tym w komentarzach. Też jeśli spodobał ci film, to zostaw lajka i suba, jeśli jeszcze tego nie robisz. Parę dni temu swój film na ten temat nosiła Roosevelt i bardzo polecam go obejrzeć, ponieważ w nim skupiła się bardziej na psychologii i z tego powodu doszło do trochę innej konkluzji. Jeszcze raz wysyłam was wszystkich do Sabré i Shuan, żebyście przeczytali ich kabalachową teorię i się z wami żegnam. Pa!